Witam serdecznie wszystkich oglądających dzisiejszy odcinek. Na początek chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować Saperowi z kanału Saper Elektrozłomiarz za polecenie mojego kanału w odcinku Zabawki ze śmietnika, bo komputera nie było. Oczywiście zapewne większość moich widzów już go zna, a jeśli ktoś jeszcze nie oglądał filmów Sapera, to serdecznie zapraszam na jego kanał. Na luzie w bardzo fajny i humorystyczny sposób Saper prezentuje na swoim kanale różne elektroniczne zdobycze śmietnikowe i nie tylko. Jest tam wszystko, co związane z elektroniką i przez co płynie prąd, od komputerów przez laptopy, projekty Arduino, telefony komórkowe, sprzęt audio, wideo i wiele więcej. No i właśnie Saper skutecznie bardzo powiększył liczbę subskrypcji na moim kanale dzięki jego filmowi, co kapryśnemu algorytmowi YouTube'a nie udało się nigdy wcześniej zrobić. Dziękuję również widzom Sapera za tak liczne przybycie na mój kanał i subskrypcje. No a teraz temat dzisiejszego odcinka, czyli kontynuacja budowy komputera z procesorem AMD Athlon. W poprzednim odcinku z tej serii próbowałem uruchomić płytę MSI, jednak z marnym skutkiem. Płyta startowała, jednak na ekranie monitora pojawiał się czarny obraz. Tutaj z pomocną podpowiedzią pośpieszył widz Dariusz6448. W komentarzu zwrócił uwagę na system diagnostyki D-Bracket, czyli 4 diody na śledziu podłączone do płyty głównej. Śledzia z diodami udało mi się dorwać na Allegro za 7Z. Oprócz diod na śledziu znajdują się dodatkowo dwa porty USB. Po podpięciu zestawu do płyty zapalają się 4 diody. Są one koloru czerwonego, czyli jak pokazuje manual, procesor może być uszkodzony. Po podmienieniu procka na Duron kod błędu pozostaje ten sam. Aby mieć absolutną pewność, procesory przetestuję na płycie od Mikołaja, która również posiada socket A. Płyta to ECS K7S5A obsługująca procesory Duron i Athlon. Co ciekawe, na płycie możemy umieścić dwa rodzaje pamięci SDRAM oraz RAM do 1 GB. Oczywiście możemy używać jej tylko z jednym typem pamięci w slotach. W sokecie A lub jak kto woli 462 wyląduje AMD Athlon XP1700+, który swoją premierę miał w 2001 roku. Posiada on zegar o taktowaniu 1467 MHz i FSB 133 MHz. Jest to jeden ze słabszych modeli o nazwie kodowej Palomino. Procesor jest dosyć sporawych wymiarów, a do tego cienki, dlatego trzeba uważać z montażem. Plusem jest na pewno oszczędność pasty, nie trzeba ładować takiej ilości jak na Balerona. Nie mam pojęcia, czy zasilacz marki EC znajduje się na czarnej liście. Jedyne co mogę o nim powiedzieć to to, że napięcia w stanie spoczynku miał w normie. Moc tego egzemplarza to zabójcze 300 W, czyli na spokojnie wystarczy na ten low-endowy zestaw. Przed montażem warto sobie sprawdzić, czy kołki mocujące są dokręcone. Nic tak nie wkurza przy składaniu kompów jak śrubka obracająca się razem z kołkiem w płycie. No przynajmniej ja tak mam. Ponieważ płyta trzyma się aż na 9 śrubkach, musiałem jeszcze dołożyć 3 sztuki kołków. Jak widać, jest to największy rozmiar płyty, jaki można umieścić w obudowie, jednak pozostaje jeszcze trochę miejsca na manewrowanie okablowaniem, ponieważ sloty na dyski i napędy są trochę odsunięte od płyty głównej. Składanie troszkę utrudnia bliskość pinów ze ściankami obudowy, no ale i z tym można sobie poradzić. Na kablu audio znajdują się dwa rodzaje wtyczek HD Audio i AC97. W tym przypadku oczywiście korzystamy ze starszego standardu AC97. Zestaw obowiązkowy każdego składacza starych kompów, czyli paczka z trytytkami. Kabelki po podłączeniu zepnę teraz razem, żeby nie było lipy.
Jest również Molex do podświetlenia diody na panelu przednim. Obudowa oczywiście jeszcze z czasów, kiedy można było odróżnić komputer od choinki na święta. W kompie nie może zabraknąć kultowej już stacji dyskietek. Zestawy ze stacjami często przydają się później do tworzenia dyskietek startowych i nie tylko. No a za moich szkolnych lat prace domowe z informatyki przynosiło się właśnie na dyskietkach. Przed podłączeniem napędu warto też sprawdzić, czy z worka jest w położeniu master. Płytę główną jak na razie postaram się odpalić na jednej kości Kingston 512 MB SDRAM. Kości SDRAM posiadają dwa wcięcia w różnej odległości, dlatego nie ma opcji, żeby pomylić się przy montażu. W slocie AGB wylądowała karta, o której już wspominałem w jednym z moich postów, czyli GeForce MX 400. Jest to moja pierwsza karta, na której już mogłem poszaleć z grami. Pomimo upływu już 20 lat i po dziesiątkach tytułów, które na niej przeszedłem, cały czas jest sprawna i nie do zdarcia. Reszta komponentów już podłączona, więc za chwilę włączam kompa. Płyta ruszyła, jednak pozostaje pytanie, czy pojawi się tym razem obraz. No i jak widać sukces, post zaczął sprawdzanie komputera, jednak pojawił się kolejny problem, ponieważ dane na temat procka są błędnie wyświetlone. Test wykrył Atlona z zegarem 1100 MHz, a przypomnę, że według specyfikacji powinien mieć koło 1400 MHz. Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? No i na drugim miejscu standardowy błąd związany z wyczerpującą się bateryjką. Napęd CD i stacja dyskietek wykryte, tak więc tutaj nie ma problemów. Problemów związanych z BIOSem również jak na razie nie stwierdziłem. Hardware monitor pokazuje trochę przyniskie napięcie na linii minus 12V, jednak według wskazań mojego multimetra było to dokładnie minus 12, dlatego czasem do wskazań BIOSu trzeba się odnosić z dużym dystansem. Najlepszą metodą na sprawdzenie napięć jest mierzenie multimetrem po odpaleniu kompa. Kiedyś chyba nawet Wave PC pokazywał na swoim kanale, jak poprawnie mierzy się napięcia. Niestety często zdarza się tak, że w starych kompach płyty padają za sprawą niesprawnych zasilaczy, dlatego warto od czasu do czasu sprawdzić te napięcia. Z komputerowego złomu zostało mi jeszcze sporo dysków ze złączem ATA. Do wykorzystania mam dwa Seagate'y po 80 GB, Quantum 3 GB oraz dwa Samsungi. Ponieważ Quantum nada się do starszej jednostki, a do Samsungów nie mam zbytnio zaufania, jako dysk do projektu postanowiłem postawić na Seagate. Są to dosyć sprawdzone twardziele, przynajmniej jeśli chodzi o starsze modele. W slotach pamięci DDR wylądowały tym razem dwie kości 512 MB o prędkości 400 MHz. Ktoś może zapytać, no dobra, ale płyta obsługuje tylko 266 MHz. W tym przypadku pamięć 400 MHz będzie po prostu działać wolniej z prędkością 266 MHz, dlatego też śmiało można zainstalować pamięci o wyższym taktowaniu. Zobaczmy, co teraz post ma nam do powiedzenia. BIOS nie zgłasza problemów, a z 500 MB zrobiło się teraz 1 GB pamięci. Pierwszy raz od niepamiętnego czasu do otwarcia tacki w składanym kompie nie musiałem używać spinacza, a płytka z XP już śmiga w napędzie. Instalacja systemu przebiegła bezproblemowo, bez blue screenów i tym podobnych niespodzianek. Zaraz po odpaleniu systemu zainstalowałem CPU-Z, żeby już na bank wiedzieć, jaki procek mam pod chłodzeniem. No i już wiem dokładnie, że nie jest to Palomino, jak wcześniej wspomniałem, tylko Thoroughbred, w dosłownym tłumaczeniu na nasze rasowe. Także od dzisiaj mam w swojej kolekcji rasowy AMD. Oba procesory delikatnie różnią się między sobą, jeśli chodzi o proces technologiczny, napięcie oraz pobór mocy. Do pełnego szczęścia zostało jeszcze jedynie zainstalować sterowniki do GeForce'a. Po zainstalowaniu sterowników czas oczywiście na sprawdzenie jakiejś gry. Numer 3 na liście moich klasyków zaraz za Trójką i San Andreas, czyli GTA Vice City.
Po odpaleniu gierki na tym sprzęcie aż można poczuć ten klimat lata 2003 roku. Przynajmniej taki skromny wehikuł czasu mam teraz na strychu. Tak więc po paru przygodach z tamtą płytą udało się dokończyć projekt. Fajnie, że ta już okazała się sprawna, a na pewno będzie to bardzo ciekawy egzemplarz w kolekcji. No i po pewnym czasie użytkowania zdam relację, jak płytka się sprawuje. Od Mikołaja mam jeszcze parę sprzętów, między innymi obudowę i płytkę z Pentium 2, które prawdopodobnie już niedługo będę składał. No a na dzisiaj to już wszystko, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!